Witamy wszystkich! W tym roku mieliśmy okazję spędzić fantastyczny tydzień w Grecji na wyspie Kos. Na naszym kanale znajdują się już szczegółowe filmy z każdego miejsca, które udało nam się zobaczyć, ale postanowiliśmy zrobić krótkie podsumowanie atrakcji, jakie oferuje Kos oraz kosztów, jakie ponieśliśmy podczas tego pobytu, więc zostańcie z nami do końca. Według nas, aby dokładnie zwiedzić wyspę, najlepiej wynająć auto. My tym razem skusiliśmy się na bagiego, którego koszt to 110 euro plus 20 euro ubezpieczenie oraz 200 euro depozytu. Jest to dość droga zabawka i niestety bardzo głośna, co uniemożliwia swobodną rozmowę podczas jazdy. Po czasie uważamy, że lepsze byłoby zwykłe auto. Na wyspie czeka nas wiele atrakcji, więc czas na małe podsumowanie. Na początek coś dla relaksu, czyli naturalne termy Embros. Dojechać tu można autem, które należy zostawić na parkingu przy barze lub można się tu dostać autobusem. Po krótkim spacerze z przystanku lub parkingu docieramy do termalnych źródeł. Zarówno parking, jak i wejście na naturalne termy jest darmowe i dowoli możemy korzystać z ich leczniczych właściwości. Mamy tu nieduże źródełko, gdzie temperatura wody sięga do 50 stopni, ale obok, gdzie gorąca woda łączy się z morzem, jej temperatura jest zdecydowanie przyjemniejsza. Za to niestety zapach tutaj jest dość specyficzny i drażniący nos, lecz można do niego przywyknąć. Woda posiada lecznicze właściwości, jest bogata w magnez, potas, sód i siarkę. Kos posiada plaże kamieniste, żwirowe i piaszczyste. Do najbardziej popularnych należą m.in. Tigaki i Marmari. Tigaki położone jest zaledwie 11 km od stolicy. Plaża ma długość 10 km, znajduje się na niej mnóstwo leżaków i parasoli, gdzie możemy odpoczywać, oraz jest to świetne miejsce do uprawiania sportów wodnych. Natomiast zaledwie 5 km od niej znajduje się plaża Marmari. Jest równie popularna i oblegana przez turystów. Znajdziemy tu mnóstwo barów, restauracji i tawern, ale także miejsce do relaksu. Trzeba zaznaczyć, że zarówno przy plaży Tigaki, jak i Marmari znajdują się darmowe parkingi. Na Kos, poza plażami znajduje się fantastyczny punkt widokowy. Są to ruiny zamku w Paliopili. Dojazd nie jest trudny, choć droga jest wąska i kręta. Zarówno parking, jak i wejście na teren ruin jest darmowe. Od parkingu czeka nas kilkunastominutowy spacer pod górę po kamienistych dróżkach, więc warto zabrać wygodne buty. Zamek został zbudowany w XI wieku, a w wieku XV powstała wokół niego wioska, która około 1830 roku została opuszczona z powodu epidemii cholery. Mimo upału i wysiłku, jaki towarzyszy nam podczas wspinaczki pod górę, wiemy, że warto tam iść, bo widoki wszystko nam zrekompensują. Z ruin zamku możemy podziwiać prawie całą wyspę. Dla osób, które chcą uniknąć wysiłku podczas wspinaczek pod górę, a chcieliby zobaczyć wyspę Kos z innej perspektywy, idealnym miejscem będzie górska wioska Zija. Już na jej początku znajduje się duży darmowy parking, gdzie proponujemy zostawić auto, a wioskę najlepiej zwiedzać pieszo. Zija położona jest na zboczach wzgórza Dikeos i słynie z brukowanych uliczek z tawernami i sklepikami z rękodziełem. Najbardziej charakterystycznym punktem w wiosce, do którego podążają wszyscy turyści, jest najwyżej położony kościół, przy którym znajduje się tawerna i to właśnie z niej podczas obiadu możemy podziwiać najpiękniejsze widoki. Jednak dla osób bardziej aktywnych polecamy spacer do tradycyjnego parku przyrodniczego,
gdzie bilet wstępu to jedyne 4 euro za osobę. To właśnie tu, podczas spaceru wśród drzew, możemy spotkać regionalne zwierzęta i rośliny, ale głównym punktem w tym miejscu są genialne tarasy widokowe i miejsca, w których można schronić się przed słońcem i odpocząć. Przy punktach widokowych znajdziemy huśtawki, ławeczki oraz hamaki, a gdyby ktoś chciał, to może nawet zorganizować tutaj swój ślub. Kos to nie tylko plaże i piasek, ale również miejsce pełne starożytnych zabytków, z czego największa ich ilość znajduje się w stolicy wyspy. Zacznijmy od wschodniej bramy starożytnej Agory, położonej niedaleko Placu Wolności. Agora została odkryta podczas trzęsienia ziemi w 1933 roku, a w czasach antycznych była centrum życia publicznego, rynkiem oraz miejscem zebrań mieszczan. Obecnie możemy podziwiać tu ruiny, pozostałości po mozaikowych posadzkach oraz kolumnach, z czego 2 kolumny zostały postawione na nowo. Wejście na teren Agory jest bezpłatne, a tuż obok niej, na Placu Wolności, znajduje się Muzeum Archeologiczne, meczet oraz słynny targ, na którym znajdziemy regionalne produkty i pamiątki. W stolicy znajduje się odrestaurowana willa z przełomu II i III wieku naszej ery, czyli Casa Romana. Wejście do niej kosztuje 6 euro za osobę i otwarta jest od 8 do 19:30. Rzymski dom posiada 2 piętra i ponad 30 odbudowanych pomieszczeń. Natomiast z czasów rzymskich zostały tylko fundamenty, mozaiki, dolne części ścian z freskami i fragmenty kolumn, które również zostały odkryte po trzęsieniu ziemi w 1933 roku. Znajdziemy tu mnóstwo zabytków, posągów, dziedziniec oraz fragmenty term, gdzie Rzymianie spędzali po kilkanaście godzin dziennie. Dzięki tej willi możemy zobaczyć, w jakim luksusie żyli ludzie w starożytności. Kolejny punkt w stolicy, warty odwiedzenia, to Odeon. Znajduje się przy nim darmowy parking oraz wejście również jest bezpłatne. Odeon jest to plenerowy rzymski teatr, który w pewnej części został odrestaurowany, a obecnie możemy podziwiać go z zewnątrz, jak również wejść do tuneli znajdujących się pod siedzeniami. Teatr składa się z 14 rzędów, które mogły pomieścić około 750 osób. W centrum stolicy znajduje się kolejny zabytek, tym razem z nowożytnej Grecji, a jest nim prawosławny kościół Agia Paraskevi i uznawany jest za jeden z najładniejszych na wyspie. Został zbudowany w latach 30. XX wieku. Stolica wyspy dla turystów oferuje również liczne uliczki handlowe, wśród których znajdziemy mnóstwo sklepów z pamiątkami, regionalnymi wyrobami oraz tawern i barów. Natomiast wśród nich najbardziej charakterystyczna jest Marcion Street. Posiada białe schody otoczone licznymi wazonami i kwiatami, a na ich końcu znajduje się tawerna. Nie możemy pominąć faktu, że Kos znany jest jako wyspa Hipokratesa. W związku z tym znajdziemy tu jego pomnik, gdy nauczał swoich uczniów. Hipokrates był to grecki lekarz, który urodził się około 460 roku przed naszą erą, a dziś zwany jest ojcem medycyny. Na wyspie poza pomnikami znajduje się również platan Hipokratesa, czyli drzewo związane z ojcem medycyny. Uwagę zwraca jego gruby pień, a legenda głosi, że posadził go sam Hipokrates, zaś według innej legendy podobno pod nim nauczał. Drzewo jest już dość mocno zniszczone i aby je uchronić przed całkowitym uszkodzeniem, jego pień został podparty metalowym rusztowaniem.
Tuż obok znajduje się most nad Aleją Palmową, którym bezpośrednio kierujemy się do zamku Neracija, czyli dawnego zamku Joanitów. Jest to największy i najlepiej zachowany zabytek na wyspie. Został zbudowany w XIV wieku przez zakon krzyżowców. Wejście na tereny wśród murów jest darmowe i możemy tu spacerować i podziwiać pozostałości kolumn oraz piękny widok na port i miasto. Mamy tu możliwość również skorzystania z przejażdżki ciuchcią, gdzie koszt to 10 euro za osobę, a czas trwania wycieczki to 30 minut. W stolicy oprócz wielu zabytków i atrakcji znajduje się również długa promenada, która prowadzi do głównego portu. Wzdłuż promenady zacumowane są prywatne jachty oraz statki wycieczkowe. To właśnie tu możemy skorzystać z kolejnej atrakcji, jaką jest rejs na 3 wyspy – Pserimos, Kalimnos i Plati. Bilety na rejs można zakupić w biurach podróży lub bezpośrednio na statku w porcie. Wybór statków jest ogromny. My za nasz rejs zapłaciliśmy 25 euro za osobę, gdzie w cenie mamy rejs oraz lunch. Rejs zaczyna się o 9 rano w porcie i najpierw płyniemy na wyspę Pserimos, gdzie cumujemy w malutkim porcie i możemy zejść na ląd i spędzić godzinkę na wyspie. Znajduje się tu piękna plaża z idealnym piaskiem, jak również mała wioska z tawernami i stoiskami z pamiątkami. Jest to jedyna wioska na tej wyspie, nie ma tu aut ani dróg, za to znajdziemy wiele bezludnych plaż. W sezonie wioska tętni życiem ze względu na masę turystów, jaka tu przypływa, zaś poza sezonem mieszka tu niecałe 100 osób. Plaża jest długa i piękna z krystalicznie czystą wodą, a na jej końcu, gdy skierujemy się w głąb wioski, znajdziemy piękną białą dzwonnicę, a obok niej mały kościółek. Mieszkańcy wioski utrzymują się głównie z turystyki i rybołówstwa, zaś dla nas kolejnym punktem tej wycieczki jest rejs w kierunku wyspy Kalimnos, gdzie przy odrobinie szczęścia po drodze możemy zobaczyć delfiny. Statek, który my wybraliśmy, cumuje w niewielkim porcie na wyspie Kalimnos, gdzie panuje spokój i nie ma wielkiego tłumu turystów. To tu mamy przerwę na lunch w jednej z tawern oraz czas wolny na krótki spacer i kąpiel. Jednak osobiście uważamy, że było go zbyt mało. Kalimnos słynie z wydobywania gąbki z dna morskiego i to głównie z tego utrzymują się mieszkańcy tej wyspy. Poza spacerem i kąpielą jest tu również możliwość skoków do wody z klifu, gdyż wyspa ta charakteryzuje się górzystym i skalistym wybrzeżem. Ostatnim punktem podczas jednodniowej wycieczki jest wyspa Plati, lecz ze względu na to, że jest to bezludna wyspa o skalistym wybrzeżu, statek cumuje w zatoce z dala od brzegu. I to właśnie tu mamy możliwość kąpieli w morzu oraz skoków do wody ze statku z 2 różnych wysokości. Jest to ostatnia atrakcja podczas tej jednodniowej wycieczki. Inną alternatywą spędzenia czasu na Kos jest możliwość popłynięcia promem do Turcji, do miasta Bodrum. My wykupiliśmy taką wycieczkę z biura podróży TUI za 290 zł od osoby i wraz z przewodnikiem możemy zwiedzić to piękne miasto. Po odprawie paszportowej w porcie ruszamy autobusem na najpiękniejszy punkt widokowy, który zlokalizowany jest tuż obok wzgórza wiatraków. Z tego miejsca możemy podziwiać miasto i zatokę oraz zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie na charakterystycznej huśtawce. Jak również mamy możliwość krótkiego spaceru wśród wiatraków, z których do dziś nie zostało zbyt wiele.
Wzgórze to oddziela Bodrum od Gumbet i jest jednym z popularniejszych miejsc w tym rejonie. Drugim punktem wycieczki, już znacznie mniej popularnym, jest brama Myndos. Jest to zachodnia brama miasta, która powstała w 364 roku przed naszą erą i jest częścią 7-kilometrowej fortyfikacji miejskiej. A tuż obok niej rośnie drzewo chlebowe, którego owoce znajdziemy m.in. w Nutelli. Bezpośrednio od bramy wraz z przewodnikiem jedziemy do fabryki chałwy i baklawy. Możemy tu zrobić zakupy, jak również obejrzeć krótki pokaz regionalnych produktów, jakie są dostępne w sklepie. Oczywiście, zanim coś kupimy, to mamy możliwość skosztowania każdego z produktów, a muszę przyznać, że niektóre słodycze były po prostu pyszne. Podczas wycieczki przejeżdżamy obok pomnika Ataturka, gdzie od przewodnika dowiadujemy się, że nazywany jest on ojcem wszystkich Turków i że wprowadził on wiele zmian w tym kraju. Między innymi zmienił alfabet z arabskiego na łaciński oraz zniósł poligamię i dał więcej praw kobietom. Z autokaru mamy możliwość również zobaczyć amfiteatr, który mógł pomieścić aż 13 000 widzów i jest jednym z symboli tego miasta. Po wycieczce objazdowej wracamy do centrum, gdzie mamy czas wolny i możliwość skosztowania regionalnych dań. My zdecydowaliśmy się na kebab Bodrum, który jest tradycyjnym daniem w tym mieście. Niestety nie przypadł nam do gustu, a za 2 kebaby i 2 piwa Efes zapłaciliśmy 50 €, gdzie w tej kwocie już z góry została doliczona obsługa kelnerska, o której nie byliśmy informowani przed złożeniem zamówienia. Pozostały czas możemy spędzić w dowolny sposób. My osobiście wybraliśmy się na spacer po uliczkach handlowych, wśród licznych restauracji i sklepików oraz wzdłuż portu. Zaś przed 15 musimy już stawić się w głównym porcie na odprawę paszportową. Naszym głównym i najdroższym wydatkiem był hotel i lot. Za tydzień w Grecji na Kos w hotelu Kypriotis Hippokrates w pakiecie All Inclusive zapłaciliśmy 6700 zł. Jedzenie było bardzo urozmaicone i każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Obsługa była bardzo miła i pomocna, oprócz jednego barmana, który odznaczał się swoim niezbyt uprzejmym charakterem i odbiegał tym od całej reszty. Pokoje były często sprzątane, a ręczniki wymieniane, a tuż obok hotelu znajdował się przystanek autobusowy, co umożliwiało nam dojazd w różne miejsca na wyspie. Całość oceniamy bardzo pozytywnie. Według nas Kos to miejsce zarówno dla tych, co lubią leżeć na plaży, jak i dla tych, którzy chcą coś zwiedzić i zobaczyć nowe miejsca. Na naszym kanale znajdziecie już szczegółowe filmy z każdego miejsca, które udało nam się zwiedzić w ciągu tego tygodnia. Serdecznie polecamy tą wyspę na wakacyjny wyjazd i zachęcamy do lajkowania i komentowania naszych filmów oraz subskrypcji naszego kanału. Do zobaczenia już wkrótce. Pa!